No coś dzisiaj z tymi śrubami jest. Zapomniałem do kamery. Znaczy właściwie nie zapomniałem, wyciągnąłem zestaw. Zobaczcie, co tu się dzieje. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że tak. Tu jest śruba, która jest totalnie... Rany, co tu się w ogóle wydarzyło? To ona mi tam wpadła do środka. O kurczę. Tak, ona wpadła mi do środka. Ale jazda. Właściwie to zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać. Moment, przyłożymy. Z 4 śrub trzymających krzyżak ostały się tylko 2. Jedna tu, która... Jak on się trzyma w ogóle, ten silnik? A, dobra, sorry. Nie, trzymają 2, które są tutaj zagłębione w środku i dlatego ich nie widać, a te 2 się wykręciły. Stąd ten dźwięk. Nie, dobra, to za chwilę wracam, spróbuję dokręcić te śruby, zobaczymy, czy się uda. No tak, czyli jak wskazuje ta sytuacja, no trzeba sprawdzać te śrubki. Ja byłem już ostatnio, jak nim latałem, to tak byłem przekonany, że to łożysko, a tu nie, no zobaczcie, no silnik jest bez żadnych luzów. Kurczaki, no trzeba sprawdzać te samoloty. To wszystko, jak są śruby, to są wibracje, to pracuje, no to trzeba się liczyć z tym, że dojdzie do takiej sytuacji. Okej. Szkoda, że nie ma kamery na pokładzie. Nawet nie potrzeba całego gazu do tych akrobacji. Tak naprawdę to idzie na pół gazu, to wszystko robi. Dość żwawo. No ale niebezpieczna sytuacja była z tym silnikiem i należy takich sytuacji unikać. Dobra, troszeczkę zmniejszymy prędkość. Połowa gazu. To już wiem, czemu miałem tak na początku taki problem z wysokością. Po prostu zmienił się w ogóle kąt ustawienia silnika i stąd sytuacja. Musiałem korygować. Teraz do tego trzeba wrócić. Ustawień początkowych. Mały gaz, fajnie idzie. Uwaga na krzaki.
No naprawdę żałuję, że ten uchwyt do kamery zapomniałem zabrać tą śrubkę. Ale nic, to się da jeszcze powtórzyć. Ja myślę, że... No właśnie, akumulator. Okej. Czyli już myślimy o lądowaniu. Świetne lądowanie. Co prawda chciałem troszeczkę bliżej podlecieć, ale mimo wszystko nieźle. Fajne lądowanie, podobało mi się. Widziałem, że szedł ładnie, równo, czyli ten trymik już jest dobry, bym powiedział. Malutkie omówienie i pora kończyć. I do domu. Chyba ten odcinek będzie miał tytuł O włos od tragedii. Ostatnio latałem tym samolotem, nawet powinien być z tego film. Wydaje mi się, że tak. I wtedy już wydawało mi się, że był luz na silniku. Ale nie, to okazuje się, że to nie był luz na silniku, a właśnie odkręcały się te śruby. Dzisiaj się odkręciła prawdopodobnie kolejna, czy poluźniły się mocniej. No i co? No i tak były problemy te początkowe z trymem. Trzeba sprawdzać te śrubki. Tak, a wiem, na threadlocka można i zazwyczaj to robię, a jakoś tu wyszło, że nie zrobiłem. No i cieszę się, że się skończyło jak się skończyło, bo byłby problem. Jeżeli chodzi o Berkata, on bardzo fajnie sobie radzi w takiej akrobacji, ale zobaczcie, duże powierzchnie sterowe, to jest raz. Zresztą tak samo na ster wysokości też są dość duże te powierzchnie sterowe. I jest jedna rzecz i wiem, pewnie będą różne opinie na ten temat, natomiast tutaj cięgła do steru wysokości wyprowadzone są do góry. I teraz tak, czy to ma jakieś znaczenie? Wydaje mi się, że tak. Tutaj nie mówimy o estetyce, natomiast w przypadku tutaj sterowania to cięgła są wyciągane, czyli naciągane są, przez to sterowanie i wychylenie steru do góry jest bardziej precyzyjne. Natomiast w dół, jak tutaj serwo popycha to cięgło, to tutaj mamy, no jakiś luz mamy i tutaj dochodzi do odkształceń tych prętów sterujących, tych cięgieł. No i precyzja sterowania w takim wypadku, kiedy jest pchane to cięgło, spada. I tak wydaje mi się, że w kilku samolotach chyba także wyprowadzone są do góry te cięgła i one troszeczkę lepiej reagują na tą akrobację i w ogóle na sterowanie, kiedy trzeba zwiększyć wysokość. Co sądzicie na ten temat? Napiszcie w komentarzach. Air Combat 3D Berkat. Bardzo fajnie latający samolot. Ja go lubię. On zawsze jest u mnie poskładany, wisi na ścianie i jak tylko chcę pojechać na lotnisko i polatać sobie relaksacyjnie, raczej tak szybciej, chociaż jak widzieliście wolno też potrafi, to jest gotów do użycia. Dzisiaj bez kamery na pokładzie, a szkoda. No cóż, linki do pobrania, do forum znajdziecie w opisie filmu. Air Combat 3D Berkat. Fantastyczna maszyna i polecam.